Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Waldemar Szary. Młodszy, głupszy i zdecydowanie mniej ambitny brat Włodzimierza Białego. Tak się składa, że dzisiaj mam dla was historię, która czeka na moim dysku już 3,5 roku, ze względu na to, że wysłał mi ją Piotrek, ten sam Piotrek, który utrzymuje kontakt z autorem mangi Dragon Ball Hakai, czyli Gustavo. Manga, którą się dzisiaj będziemy zajmować, to jest dość nietypowy tytuł, ponieważ opowiada o matce Goku, czyli Ginę. Zresztą widzicie tutaj tytuł Ginę, w zasadzie nawet nie ma tego słowa Ginę Reboot, ale pod spodem mamy napis dla fanów Ginę. Tytuł pierwszego rozdziału to Nowy Restart. Jeśli chodzi o autora tego dzieła, to tak naprawdę podpisuje się on nazwą tej mangi, czyli Ginę Reboot, ale jeśli chodzi o jego linki, to tutaj macie na dole napisane, na jakich on jest platformach. Oczywiście ja też je podlinkuję w opisie. Wiecie, co mnie bawi w tej mandze? W sensie jakby raduje moje serce, może nie bawi, że się z tego śmieję, ale raduje moje serce, to, że ta manga jest w kolorze. Od początku do końca mamy kolorowe panele. Mam tę mangę u siebie na dysku, bardzo dziękuję Piotrkowi jeszcze raz i obecnie wiem, że wychodzi trzeci rozdział. To jest dość niesamowite, że od tylu lat cały czas krok po kroczku ta manga jest kontynuowana. Jest jeszcze spin-off tyczący się Giny i Faszy, to też myślę, że będziemy sobie mogli ogarnąć. Nie jest tego jakoś szczególnie dużo, dzisiaj ten pierwszy rozdział będzie miał około 30 stron, następny ma około 50 albo 40 paru z tego co pamiętam, więc na pewno w dwóch krótkich odstępach czasu zobaczycie te filmy u mnie na kanale. Ja rzecz jasna odsyłam do oryginalnego autora i muszę wam zdradzić jedną rzecz, jakby przyznać się do tego. Wiem, co się dzieje na dwóch pierwszych stronach tego rozdziału, ze względu na to, że po prostu już sobie to dawno temu zaspoilerowałem, jak chciałem zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Więc jesteśmy na planecie Namek, historia zaczyna się w tym miejscu, które myślę, że bardzo dobrze znamy. Fun fact wygląda tak, że ja wczoraj sagę Namek całą przeczytałem w mandze po raz kolejny. Nie wiem, kiedy widzicie ten film, ale jeszcze na pewno w sierpniu, także tak się składa, że ostatnio poświęcam bardzo dużo czasu, żeby nadrobić całego Dragon Balla, ale mangę, oczywiście nie anime, bo nie byłbym w stanie tego zrobić w parę dni, ale czytam całą mangę, przeczytałem całego Dragon Balla pierwszego, przeczytałem ostatnio sagę Namek, pewnie jak to widzicie, to już zakończyłem całą mangę Dragon Ball i sobie odświeżam Dragon Ball Super, a to ze względu na to, że mam zamiar nagrać pewien film, który będzie odświeżeniem tematu sprzed wielu lat. Jest to temat, który po prostu zasługuje na to, żeby usiąść do niego po raz kolejny, ale póki co manga o Ginę. Jesteśmy na planecie Namek, gdzie przeraźliwa walka odbywa się. Jest to bitwa pomiędzy Freezerem, demonem mrozu, który przyniósł chaos i terror na całą galaktykę, w zasadzie przynosił przez wiele ostatnich dekad, przeciwko przeciwnikowi, po którym nikt się nie spodziewał, że mógłby się temu Freezie postawić. Krillin i Gohan obserwują to z daleka, Piccolo jest postrzelony, mamy tę sytuację, kiedy Freeza prawdopodobnie przeżył po Genkidamie, bo tutaj jest ewidentnie nawiązanie do sceny, kiedy Goku się pierwszy raz transformował w Super Saiyanina, ale nie jest to Goku, haha, jest to kto? Jak to jest możliwe? Nie wierzę w to, mówi Freeza. Jeszcze się muszę dowiedzieć, w którą stronę to czytać, czy z lewej, z prawej, prawą, lewą, ale generalnie Freeza próbuje tutaj się ruszyć, ale jego wielką, muskularną rękę trzyma drobna dłoń. Drobna dłoń otoczona złotym światłem, a niech to, nie pozwolę na taki stan rzeczy, mówi Freeza. To Ginę. Super Saiyanka Ginę na Namek. Przepraszam bardzo, ale koszula dzisiaj została założona w ramach utrzymania jakiegoś poziomu kultury, natomiast nie muszę wam mówić, czy spodnie są. Spodnie są w szafie. Także Ginę, proszę państwa. Ojeju, ściana tekstu. Żeby zrozumieć, co się stało, musimy cofnąć się wiele lat wcześniej. Wiemy wszyscy, jak wyglądała historia Son Goku, wojownika niskiej klasy, który trenował i stał się w końcu najsilniejszym wojownikiem we wszechświecie. Ale co stałoby się, gdyby od samego początku tej historii nie dokonał tego sam? Chyba w ten sposób mogę to przetłumaczyć, bo mam wrażenie, że jest to trochę niepoprawnie gramatycznie, ale okej, rozumiemy. Wszyscy wiemy, że zły Freeza zniszczył wszystkich Saiyan, jakiego poświęcenia też dokonał mój Bardock, mój mąż, czyli to mówi Ginę tak naprawdę. Jakiego poświęcenia dokonał mój mąż Bardock, próbując go powstrzymać, ale nikt tak naprawdę nie wie, co stało się ze mną. Moje imię to Ginę. Jestem matką Kakarota, znanego na ziemi jako Son Goku i opowiem wam moją historię w tym alternatywnym wszechświecie, o którym nikt nie wie. Wszystko zaczyna się na odległej planecie Vegeta. O, widzę, że czytamy od lewej do prawej, bo tutaj mamy początek zdania. W świecie, w którym siła dominuje i nie ma miejsca dla słabych. Częścią naszej kultury jest to, że ci, którzy zostają urodzeni z niskim poziomem mocy, są wysyłani na inne planety. Dzieci są wysyłane bardzo daleko od domu, a gdy lata mijają, jeśli uda im się wystarczająco wzmocnić, żeby podbić planetę, na którą zostają wysłani, mogą wrócić do nas jako wojownicy i mieć miejsce wśród nas. Ale w większości przypadków nie wracają. Nie, Kakarot!
Mówi Ginę, która jest powstrzymywana przez jednego z żołnierzy. Widzę, że tutaj gość ma podobną bliznę na głowie, tak jak Borgos. Borgos miał taką bliznę, jeden z żołnierzy oddziału Bardoka, ale ewidentnie tutaj mamy dwie postacie, których nie znamy. Jest nadal bardzo mały, nie odbył żadnego treningu, nie przetrwa, to bardzo niebezpieczne. Pozwól mi lecieć, Kakarot! Wystarczy tego nonsensu, Ginę. Już widać, z jakiego kraju, albo inaczej, mogę powiedzieć jakojęzyczny? Już ostatnio mówiłem jakojęzyczny. W jakim języku już wiemy, rozmawia na co dzień autor tej mangi ze względu na to, że mamy... No nie, dobra, widzicie, odwrócony wykrzyknik, prawda? Na początku zdania. Czyli po hiszpańsku tak piszą. Albo po portugalsku, nie wiem, czy w tych dwóch językach jest taka zasada, być może gość jest z Brazylii, nie wiemy. Bądź sajańską wojowniczką. Nawet niech ci do głowy nie przychodzi ten głupi pomysł, żeby lecieć za swoim synem, ponieważ jeśli będziesz się w to wtrącała, twoja kara będzie... wystarczy, że powiem, że nie będzie to dla ciebie dobre. Jeśli naprawdę chcesz go zobaczyć znowu, po prostu musisz poczekać kilka lat. Jednak, szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby przetrwał. Haha! Mówi jeden z wojowników, którzy nie mają w ogóle litości dla biednej Giny. Ona tam w ogóle nie pasuje. Widać, że tutaj mamy chyba jeszcze rysowane to społeczeństwo sajańskie, które było w tej pierwszej wizji, zrealizowanej w starym specjalu z Bardokiem, z pierwszym Bardokiem, który był liderem grupy Saiyan i tak naprawdę wtedy nie widzieliśmy Giny. Chociaż... być może jest tutaj jakiekolwiek połączenie tych dwóch wizji Bardoka. Zresztą nie wiem, to jest manga tak naprawdę sprzed kilku lat, więc bardzo możliwe, że bierze pod uwagę też nowego Bardoka, bo tamten nowy Bardok pojawił się już w Dragon Ballu Minus, który wyszedł w okolicach 2013 albo 2012 roku, nie pamiętam dokładnie, więc zobaczymy, jak to wygląda. Chociaż sama Ginę sugeruje tutaj swoim zachowaniem, że nie wszyscy Saiyanie są wojownikami. Wystarczy! Ginę, byłoby lepiej naprawdę, gdybyś odeszła. W przeciwnym wypadku będziemy mieli problemy. Swoją drogą dostałem informację, że Bardok powrócił, ale najwyraźniej jest zraniony. Może naprawdę powinnaś pójść i go zobaczyć. Bardok jest zraniony? To nic nowego. Naprawdę są rodziną frajerów i przegrywów, mówi ten pierwszy Saiyanin po lewej stronie, który karnacją swoją przypomina trochę mój Majin z Popowicza. Bardok naprawdę wrócił? Pyta Ginę. O, to jest rodzina Nappy, już wszystko się wyjaśnia. Tak jak mój kuzyn Nappa by powiedział, frajer zawsze zostanie frajerem. To dlatego twój kuzyn dostał ważne zadanie, żeby zająć się księciem, chciałem powiedzieć. Psi książę. Księciem Vegetą, podczas kiedy ty zostałeś tutaj? Zamknij się. Okej, mamy dwóch Saiyan, którzy srają wyżej niż dupę mają, no a biedna Ginę spogląda tylko w niebo, gdzie zniknął przed kilkoma minutami jej, no nie jedyny, chciałem powiedzieć, syn. Jeszcze jest Raditz, chociaż jego w tej historii tutaj póki co nie ma. Kilka minut później Ginę poszła do pokoju leczniczego, myśląc, że Bardok tam będzie. Ale w jej głowie odbywał się konflikt. Nie chciała zostawić swojego syna Kakarota w świecie, w którym może umrzeć, ale też nie mogła w żaden sposób na to zaradzić. Może powinnam zaufać Kakarotowi i jego wojowniczym instynktom sajańskim. Może dzięki nim przetrwa. Póki co na początku muszę zobaczyć się z Bardokiem. Mam nadzieję, że jego rany nie są poważne, mówi Ginę, która jest nagle zawołana tutaj z jednego pokoju. Kogo tutaj mamy? Jakąś grupę Saiyan, których w ogóle nie kojarzę, chociaż oni chyba byli widoczni... Chwila, moment, to jest scena z pierwszego specjala z Bardokiem. To jest ten pokój, w którym Bardok ostrzegł wszystkich Mucha jakaś tu lata, Dyzia lata za muchą. Wszyscy go wyśmiali, bo on miał wizję, prawda? I tutaj był bardzo zraniony, bo ledwo co przeżył starcie z Dodorią i z jego zespołem. Co się tutaj stało? Czy to jest krew? Czy ktoś jest zraniony? Wszystko w porządku? Ginę, lepiej kontroluj Bardoka. Chyba uderzył się bardzo mocno w głowę. Mówił bardzo szalone rzeczy. Naprawdę, powiedział nam, że odkrył prawdę o Frizie. Swoją drogą, ta krew na ziemi jest Bardoka. Jest bardzo mocno zraniony. Bardoka? Co? Ale Bardok powinien być w komorze regenerującej. Gdzie on polazł? Poszedł do obserwatorium. Myślę, że powinnaś do niego przemówić, ponieważ zaraz zrobi coś głupiego i będziemy mieli wszyscy kłopoty. O, Makojad, dziękuję za suba! Zostawiam tobie okejkę, a może nawet dwie, kolego Makojadzie. Czy to jest chłop, który lubi jeść mak? Smacznego i powodzenia. Mucho, przestań mi tu latać, dobrze? Mucha mi wleciała przez otwarte okno i teraz Dyzia za nią biega. Na początku Kakarotto, teraz Bardok? Co się dzieje? Bardok, co się z tobą stało? Mam nadzieję, że tam jesteś, mówi Ginę, biegnąc po klatce schodowej na samą górę. I mamy tutaj Bardoka. Jest faktycznie ta scena, zresztą Bardok też ma ten sam strój i tę samą zbroję, którą miał w pierwszym specjalu z Dragon Balla Z. Przeklęty Frieza. Nie pozwolę mu na to, wykończę go. Bardok! Ginę przybiega w tym momencie. Nie było tego w tej scenie, prawda? Bardok nie spotkał się wtedy ze swoją żoną, jeśli mówimy o tym pierwszym specjalu. Bardok, co robisz? Ginę, czy to ty? Bardok!
Co się z tobą stało? Powiedzieli mi, że coś gadałeś o Frizie. Czemu nie jesteś w szpitalu? Ginę. Popatrz na siebie, potrzebujesz pomocy. Ginę. On nie mówi jej imienia, on mówi, że ginie. Pomóżcie mu. Zabiorę cię do kapsuły leczniczej, a po drodze wytłumaczysz mi, co się z tobą dzieje. Ginę, zamknij się i słuchaj mnie. Bardock, proszę, skup się i posłuchaj. Chcę, żebyś ukradła kapsułę i poleciała za Kakarotem na Ziemię. To jest planeta, na którą został wysłany. Jeśli zostaniesz tutaj, na pewno umrzesz. Dlaczego to mówisz? Frieza planuje zabić wszystkich Saiyan. Toma i inni, w sensie Tora, prawda? Tej naszej bardziej popularnej wersji językowej. Tora i inni zostali już zabici. Nie, niemożliwe. Teraz ten potwór przybył, żeby zniszczyć planetę Vegeta. Dlaczego to wszystko mówisz? Spójrz własnymi oczami. Mamy statek, ginę, widzi to na własne oczy. Nikt mu nie wierzył. To była największa tragedia Bardocka, że nikt mu nie wierzył. To jest tak okropne uczucie, kiedy wiecie, że macie prawdę. Kiedy chcecie wszystkich ostrzec i nikt po prostu nie wierzy. Albo ta informacja się nie przebija. Był taki film, Nie patrz w górę, prawda? Jakiś czas temu, bodajże z Leonardo DiCaprio, to był film, kiedy wszyscy byli tak zajęci swoimi sprawami, social mediami, jakby robili z tego jakąś aferę i talk show, że olali w ogóle fakt, że leci jakaś kometa czy coś w tym stylu w stronę Ziemi. Całkiem ciekawy film. Czemu Frieza podleciał do naszej planety? Powiedziałem ci, ma intencję, żeby nas zabić. Nie marnuj czasu i uciekaj. Spróbuj zlokalizować Radica. Mam nadzieję, że on też się uratuje. Wiem, że to wszystko brzmi szalenie, ale musisz mi uwierzyć. Ja ci wierzę, ale to jest samobójstwo, żeby lecieć tam samemu. Pójdę do stołówki i spróbuję przekonać innych. To bezużyteczne. Próbowałem przekonać tych idiotów, ale nie wierzą mi. Po prostu postawię się Frizie. Jeśli polecisz tam sam, ten potwór cię po prostu zabije. Pozwól mi lecieć z tobą. Nie ma opcji. Tylko byś mnie spowolniała. No nie, ginę i Bardock się rozcalają. Rozstają. To jest rozstanie, którego tak naprawdę nigdy nie widzieliśmy, prawda? Ginę i Bardock jedynie... W ogóle bawi mnie moja własna niekonsekwencja w czytaniu imion, bo na przykład czytam Ginę z tym G, czytam Ginyu, prawda, a nie Jinyu, no bo to po angielsku czytałby się Jinyu, ale nie czytam Gero, tak jak oni czytają po japońsku Dr. Gero, tylko Jiro. Może dlatego, że na RTL-u 7 przypadkiem tak nie było? Albo Gil, prawda, z Dragon Balla GT, Jiru, tak też. Jiru i Jiro. A tutaj Ginę. Handlujcie z tym, że tak powiem. No dobrze. Zobaczcie, żona przytuliła swojego męża. Jeszcze się... No nie wierzę, zobaczcie co to... To jest jak Eskimosi, którzy się noskami stykają. To jest ich pocałunek. Oni się tutaj na samym dole jeszcze zwinęli ogonami. Ależ to jest pomyślane. Ależ to jest pomyślane. Jeśli nie pokonam Frizy, przynajmniej dam ci wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Obiecaj mi, że przetrwasz i że staniesz się silniejsza. Obiecuję ci. Ginę ucieka. Jeszcze tylko się styknęli i zwinęli ogonami. Dosłownie jak można powiedzieć, że ręce ich się puściły. To jest tak wzruszające. To jest jak Eskimosi, którzy noskami się stykają i nikt tego nie rozumie. Ale to fajnie pomyślane. Ginę ucieka, Bardock się cieszy, że udało mu się ją namówić, no ale chwilę później jego oczy są już tylko i wyłącznie na tyranie. Małżeństwo leci w przeciwnych kierunkach, to jest ich ostatni moment, kiedy się mogli zobaczyć. Ginę biegnie do jakiegoś punktu kontroli, Ginę. Znaczy powiedzcie mi, gdzie poleciał mój syn Kakarot. Przecież, koordynaty, no tak, no bo ona wie, że to jest Ziemia, ale nie wie, gdzie to jest. Ginę, wiesz, że nie możemy dać ci tych informacji. Nie mamy pozwolenia na takie rzeczy. Prosimy cię, żebyś wyszła. Z drogi! Hej! Ochrona! Ginę oszalała! Szybko przyjdźcie do pokoju kontroli! Ginę szybko wyszukuje koordynaty. Gdzie jesteś, synu? Znalazłem cię! Teraz umieszczę te koordynaty w następnej kapsule. Kapsuła się otwiera. Ochrona przyszła. To jest kuzyn Nappy i ten drugi. Ginę, znowu ty? Teraz już masz naprawdę kłopoty. Perfekcyjnie. Teraz muszę tylko... O nie, została złapana przez kuzyna Nappy w ostatnim momencie. Ostrzegaliśmy cię, żebyś nie leciała po swojego syna. Nie rozumiesz tego, musimy wszyscy uciekać z tej planety, szybko! O czym ty gadasz? Zignoruj ją. Zostałem poinformowany, że Bardock też gadał jakiś nonsens odnośnie Frizy, że miałby zniszczyć planetę Vegeta. Próbuje nas oszukać, chce tylko lecieć po swojego syna. Rozumiem. No nie, to jest tak bolesne! To jest tak bolesne. Zabierzemy cię przed oblicze króla Vegety. I on już zdecyduje, jaką dostaniesz karę. O, podoba mi się to, zobaczcie. Podoba mi się to, jak zostało tutaj to napisane. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jaką będziesz miała karę. Zamkniecie? Poddacie banicji? A może skażecie na śmierć? Albo coś gorszego. Ja.
Okej. Patrzcie, co się dzieje? Nagle jakiś wstrząs? Co się dzieje? Czemu wszyscy się trzęsiemy? Czy to Bardock? Nie mam więcej czasu. Nie mam więcej wyborów. Muszę dać sobie szansę, mówi Ginę, próbując zaatakować kuzyna Nappy i nagle jakaś płomienna aura się tutaj pojawia. Co ty wyprawiasz? Dlaczego atakujesz go z takiego dystansu? Też zostaniesz zraniona, wykrzykuje drugi Saiyanin. Ginę w desperackiej próbie próbuje się oswobodzić, niszczy cały pokój kontroli i nagle wybiega z tego dymu. Co za przeklęta kobieta, już totalnie oszalała. A, potrzebuje tego skautera. Kopię go jeszcze w twarz. Temu z twarzy spada skauter. To wszystko co masz? Co za żałosne ataki. Będziesz potrzebowała więcej, żeby mnie pokonać. Ale Ginę? Ona nie ma zamiaru chyba strzelać w kuzyna Nappy, tylko strzelać w tę całą elektronikę, która, zrobiła wyrwę w ścianie do pokoju z kapsułami. W ostatnim momencie chwyta skauter, wybiega przez tę dziurę. Raditz, słyszysz mnie? Nagle coś jej się w głowie, patrzcie. Jakby, nie wiem, miała też tak samo wizję jak Bardock. Myślę, że ta eksplozja zraniła mnie dość mocno. Wstawaj, Ginę. Wstawaj, myśli sobie Ginę. Tak macie, że jak próbujecie się do czegoś zmówić, to mówicie do siebie w drugiej osobie? W sensie, że zwracacie się do siebie, że ty, wstawaj! Ja tak nie mam. Chyba faktycznie się uderzyła w głowę, ale póki co i tak jej kibicuję. Jestem tak blisko kapsuły, nie mogę się poddać. Raditz, słyszysz mnie? Raditz! Frieza najwidoczniej blokuje całą komunikację. Nie, Raditz! Ginę zamyka się w kapsule i udaje jej się uciec. Dałeś się ośmieszyć takiej słabej kobiecie jak Ginę, mówi Saiyanin. Zamknij się, nic nie zrobiłeś, mówi kuzyn Nappy. Patrzcie. Ten atak już leci w stronę Vegety. Ona tak naprawdę w ostatnim momencie uciekła. Co to jest? To wygląda jak sfera energii i pochodzi ze statku Frizy. Jeśli to zderzy się z planetą, przecież ją zniszczy. Bardock, gdzie jesteś? Bardock, nie widzę cię! Gdzie jesteś, Bardock? Nie! I planeta wybuchła. Patrzcie, jeszcze jakieś iskry lecą. Kapsuła ledwo to przeżyła. Wow. Nie, no to jest smutny moment. Wiecie co? To byłoby klisze, gdyby jeszcze zobaczyła Bardocka przez szybę. Ale dobrze, że tego nie było, bo to by trochę zburzyło moment ich ostatniego spotkania, ich ostatniej rozmowy. Poza tym z takiego logicznego punktu widzenia, no jaka jest szansa na to, że ona z takiej odległości zobaczy, więc to miało sens. Pozostałości planety Vegeta. Żołnierzu, raportujcie, mówi Zarbon. Czy są jacyś ocaleli? Czy jakieś kapsuły uciekły? Nie, panie. Radar wskazuje, że nie ma tam już śladów życia. Wygląda na to, że nie ma Saiyan, którzy by przetrwali. Oj, wchodzi Frieza, proszę państwa, zaraz coś się okaże. Zaraz zobaczymy, że jedna kapsuła poleciała. Zarbon! Powiedz mi, czy któraś z tych małp przetrwała? Nie, panie. Wygląda na to, że wszyscy umarli. Gratulacje. Wymazałeś całą saiyańską rasę. Perfekcyjnie. W końcu pozbyłem się tych przebrzydłych małp. Nie muszę się już martwić o tej legendzie o Super Saiyanie. O, coś się dzieje, proszę państwa. Jest i ona. Kapsuła w środku. Zdeterminowana kobieta. Zdeterminowana, żeby dotrzeć do swojego syna. Myślałem, że coś widziałem na radarze, ale teraz zniknęło. To musiała być moja wyobraźnia. Nikt nie mógł przetrwać tej eksplozji. Ale gdzieś już obok Saturna. Nie, to nie jest Saturn. Zobaczcie, inne planety. To po prostu planeta z pierścieniem. Gdzieś w kosmosie. Kapsuła kosmiczna, która otrzymała bardzo dużo obrażeń ze względu na eksplozję planety, nie została wykryta przez żołnierzy Frizy. I przez prawie rok podróżowała w kierunku Ziemi. Ginę nadal była zraniona. Zapadła w głęboką śpiączkę, ale miała wystarczająco dużo energii, żeby przetrwać tę długą podróż. Ale kapsuła zaczynała się psuć. Podtrzymywanie życia nie będzie trwało dłużej. Myślę, że to koniec. Bardock, przepraszam. Chyba nie będę w stanie dotrzymać obietnicy. Co jest? Ziemia? A, ja się zastanawiałem, o co tu chodzi. Dlaczego Ziemia nagle wybucha, ale to nie jest wybuchająca Ziemia, tylko czerwone... Patrzcie, jak fajnie to zrobili. Szkło jest czerwone i popękane i my widzimy przez to czerwone szkło i popękane... Nie, no nie mówcie mi, że ona wyląduje w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego wszystkie filmy akcji muszą się... Dlaczego wszyscy kosmici lądują w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego zawsze Nicolas Cage musi ratować świat? Ginę, przyleć do Polski, pierogi zjesz. My cię tutaj postawimy na nogi. Patrzcie, kapsuła leci, ona ledwo przeżywa, bum! I się rozbiła. Ale żyje. Dobrze, nawet jej strój nie został zniszczony. Wydaje mi się, że nadal jestem w jednym kawałku. Piłka w grze. Piłka w grze dalej, proszę państwa. Ginę jednak przeżyła. No i zobaczymy. Zaczyna się jej historia na Ziemi. Ona tak naprawdę jest tutaj prawdopodobnie jedną z najsilniejszych wojowniczek, mimo tego, że jest
nie jest wojowniczką nawet tak naprawdę, nie? Myślałam, że ten hipersen chociaż trochę mnie uleczy, ale tak wcale nie było. Kapsuła została bardzo mocno uszkodzona i po prostu przytrzymała mnie przy życiu. Ale najważniejsze jest to, że jestem w końcu na ziemi. Muszę znaleźć Kakarota, jego statek prawdopodobnie jest tutaj w okolicach. Też w Stanach Zjednoczonych oczywiście, no bo tam tylko się dzieje akcja. A to chyba jeszcze jest stara, powiedzmy, to są stare Stany Zjednoczone. To wcale to... Nie no, przecież układ kontynentów był nowy, prawda? To nie jest żadna Pangea. O co tu chodzi? Ginę pokonuje tego dinozaura jednym ciosem. Przepraszam bardzo, ale podróżowałam za daleko, żeby pozwolić ci mnie zjeść. Ale nagle Ginę traci swoją przytomność. Moje ciało, nie mogę się ruszać. Wygląda na to, że to była resztka mojej siły. Zniknęła wraz z tym Patrzcie, co tu się dzieje! Dziadek Gohan! Dziadek Gohan z małym Goku na ramieniu, zobaczą! Peak Fiction. Peak Fiction. Ona wylądowała w górach Paozu. Kakarot, Bardock. W tym wszechświecie Ginę przetrwała zagładę Saiyan, a jej uczestnictwo w historii świata Dragon Balla zmieni przebieg wydarzeń, który wszyscy znamy. Historia będzie kontynuowana. Nowy dom, rozdział 2. Powiem wam, że naprawdę ta manga robi robotę, bo i rysunki, i kolor, wszystko tutaj, nawet te drobne szczegóły. Patrzcie na to światło tutaj. No naprawdę, graficznie wygląda to świetnie, ale historia... Ja ostatnio nawet mówiłem, dlatego trochę sobie przypomniałem o tym tytule, bo ostatnio nawet mówiłem, że byłoby fajnie, gdyby powstała manga pokazująca historię Ginę, prawda? Że ona przetrwała. I Piotrek mi w sumie przypomniał, że jest taka historia, że on mi ją wysłał. I ja mówię, faktycznie przecież ta manga istnieje. Powiem wam, jestem zadowolony, ale rzecz jasna odsyłam was jeszcze raz na i tutaj Patreona autora i na DeviantArt, bo on tam wrzuca swoje prace, rzecz jasna. Będziemy to kontynuować, natomiast to nie jest tak, że ta manga ma bardzo dużo rozdziałów. Na pewno jest jeszcze drugi, który jest dłuższy, tak jak mówiłem. Ale jeśli wam się podobało, to możecie zostawić lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Niedługo nagram wam kolejny odcinek. I dajcie mi znać, co sądzicie. Jak wam się ta historia podoba? Czy znaliście ją wcześniej? Co chcielibyście w niej zobaczyć? Jakie macie może przewidywania? Ja wam powiem, że to się chyba musi dziać przed w ogóle rozpoczęciem Dragon Balla, no bo po pierwsze mamy dziadka Gohana, a po drugie wiecie co? Przypomina mi to trochę sytuację tej wizji Kishin Paina z Dragon Ball Silver, kiedy Alma spotkała dziadka Gohana, zanim jeszcze Dragon Ball się zaczął, prawda? Tutaj mamy podobną sytuację, że mamy postać kobiecą na początku Dragon Balla, tak naprawdę przed rozpoczęciem Dragon Balla, tylko że zupełnie sytuacja jest inna, bo jest to matka Goku. Niesamowite. Zobaczymy, czy Goku ją w ogóle kiedyś pozna, czy ona przeżyje, Wow, jestem zaciekawiony, bo tutaj mieliśmy sytuację, że ona była na Namek i pokonała Freeza, albo była Super Saiyanką, ale gdzie w tym wszystkim Goku? Nie wiem, gdzie się on zapodział po drodze. Wszystkiego się dowiemy niedługo, mam nadzieję przynajmniej. Tak czy siak, dzięki wam za oglądanie, widzimy się niebawem, zostawcie lajka, tak jak powiedziałem, jeśli wam się podobało. Dzięki za całą aktywność i miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.